Jesteśmy na drugim końcu kraju i kogo widzimy? Nasz kierowca ciężarówki. No zarąbiście, co on tu robi, to nie wiemy. Co my tu robimy, też nie wiemy. Ale prawdopodobieństwo tego, że się spotkaliśmy, jest to po prostu zerowe. A jednak przed nami 350 km, dosyć dużo, ale zaczynamy dosyć wcześnie rano. Rzecz w tym, że nie będziemy jechać ani główną drogą, ani też nie będziemy jechać w linii prostej, więc te autostopy będziemy musieli zmieniać przynajmniej ze 3-4 razy, tak myślę, bo będziemy po prostu zmieniać kierunek i przeskakiwać na coraz bardziej lokalne drogi. Czeka nas ciekawy dzień, pełen różnych autostopów. Fajny ośrodek, fajne miejsce, fajni ludzie. Bardzo też ciekawie opowiedzieli nam o całej tej historii kolonialnej, bo to są potomkowie tych wszystkich kolonizatorów, którzy tutaj przypłynęli i, no powiedzmy sobie szczerze, niszczyli tych lokalnych mieszkańców. W związku z tym też mieliśmy okazję poznać trochę historię tych rodzin. No wygląda to rzeczywiście tak, że oni tutaj z lokalnymi się nie miksują, oni pilnują tych swoich rodowych, powiedzmy rodowej krwi i rzeczywiście dziadek, ojciec, syn i tak dalej, którzy prowadzą tutaj teraz ten biznes, oni wszyscy są biali, więc dosyć dużo nam opowiedział Tim, czyli syn właściciela tego całego kempingu, o tym jak to tutaj wygląda, jak to wyglądało. Oni po prostu przez pokolenia nagromadzili gigantyczne majątki, dorabiając się niestety na wykorzystywaniu tych tutaj czarnych ludzi. No i teraz inwestują je właśnie w takie ośrodki, w turystykę, w nieruchomości. On tutaj ma, nie wiem, kilkadziesiąt hektarów co najmniej na tym wybrzeżu wykupione. Plantacje bananów, hodowlę ryb, ośrodki, kempingi, jakieś tam firmy turystyczne, które organizują safary, spływy kajakowe i tak dalej. Więc oni po prostu dalej zarabiają, tylko już na czymś innym. Mnóstwo czarnych dla nich pracuje. O, tak jak tutaj ten diwa, który siedzi na bramce, który nas wpuścił wczoraj. No, a oni po prostu tylko odcinają kupony, zarządzają tym wszystkim. Dla nich to są grosze, to co oni płacą tutaj miejscowym, a miejscowi się cieszą, bo mają pracę. Nie jest to już niewolnictwo takie jak było kiedyś, ale jak dla mnie to jest to samo. Thank you, diva! Have a good day! Bye! See ya in the future. See ya! Very nice place! Very nice place. Really! Bye! No i właśnie tak to tutaj jest, więc to jest ciekawe, że ci kolonizatorzy zostali i te rodziny później się dalej tutaj rozwijały w takiej czy innej formie. Nad Europą przychodziły wojny, pierwsza, druga, a oni sobie tutaj siedzieli, żyli jak w raju, u Pana Boga za piecem i gromadzili majątki, które teraz właśnie inwestują. Więc rozmawialiśmy z Timem, synem właściciela, i ja w ogóle odniosłem wrażenie, że chłopak jest z innego świata, bo on może miał, nie wiem, z 20 parę lat, na pewno przed 30 był. Mówił, że studiował tu, studiował tam, ojciec go tu wysyłał, tam wysyłał. No i widać, że
że on ma zupełnie jakby inne podejście do pracy, do zarabiania pieniędzy, do funkcjonowania w tym świecie, bo on żyje w takiej trochę bańce. Cały świat po prostu walczy, zasuwa, pracuje, walczą jakby przetrwanie, a on od samego początku miał to wszystko zabezpieczone i dalej ma i będzie to zabezpieczone na kolejne pokolenia. No bo oni nagromadzili jakieś naprawdę mega majątki niewyobrażalne dla nas. Więc to jest ciekawe, żeśmy jakby dotknęli troszeczkę czegoś takiego i dowiedzieli się, bo no, nie zastanawiałem się nigdy nad tym zagadnieniem. Co się stało z tymi wszystkimi pieniędzmi, które oni nałupili przez te setki lat? One po prostu są przekazywane dalej w ramach tych rodów i rodzin na kolejne pokolenia. Mamy kolejnego stopa. W ogóle to tutaj tak wygląda. A to jakaś komfortowa fura. No i jedziemy do miasta. To jest dobry start. Ile nam to zajęło? Minutę, dwie? Znalezienie stopa. No i jak Ci się podoba początek dnia? Dobrze zaczęliśmy. Jak dobrze zaczęliśmy, to i dobrze skończymy. Taka jest zasada. To, co nam się tu najbardziej sprawdziło, to pójście do hipermarketu ShopRite. Zobacz, to tak tam jest. I w ShopRite kupujemy ryż. Można z przyprawami, można bez. Maciek lubi je czyste, ja lubię z przyprawami. I do tego kiełbaskę z wołowiny. I teraz cała ta operacja, ile tam parę złotych dosłownie kosztuje. No i później idziemy tutaj do Hungry Lion, bo tu są fajne w cieniu ławeczki. Siadamy, myjemy rączki, jemy. No i to jest najzdrowsze jedzenie, bo po nim się najlepiej czujemy. Bo po prostu masz trzy opcje, będąc właśnie w Zambii. Albo żarcie na ulicy, w tych tak zwanych street foodach, które po prostu jest paskudne i żujesz to mięso, a później problemy żołądkowe i tak dalej. Albo właśnie fast foody typu Hungry Lion, KFC i inne jakieś takie historie, co generalnie wiadomo jest syfem i nie polecam. Natomiast trzecia opcja to pójść do hipermarketu, kupić sobie właśnie takie jedzenie gotowe. Ono jest najtańsze i według nas tutaj najzdrowsze. No i tam możesz kupić wodę gazowaną, na przykład mineralną, co jest nie do dostania na mieście. Możesz sobie kupić jakieś jogurty, co my też zrobiliśmy i później po takim jedzeniu jako deser taki jogurt jemy. No i to jest fajne odżywianie się. No to z tego co widzimy to nam najbardziej służy. Najgorzej nam służy żarcie na ulicy street foodowe. No a po środku pomiędzy są powiedzmy te fast foody, które no zalewasz kolą i jesz te frytki w głębokim tłuszczu, te kurczaki w głębokim tłuszczu. Nie jest to za fajne. Oczywiście dla odmiany od czasu do czasu my sobie to zjemy tutaj. Szczególnie po tym takim żarciu w Tanzanii ulicznym. No to rzuciliśmy się na to, ale już żeśmy się z tego wyleczyli. Jak będziemy mieli okazję, to będziemy kupować właśnie w marketach jedzenie. Idziemy teraz do cinkciarzy, wymienimy kasę. Zobaczymy jaki kurs nam zaproponują. No i ruszamy dalej, bo przed nami 350 km. To jest kawałek drogi. Tym bardziej, że będziemy zmieniać drogi i trasy. Więc będziemy musieli się z tymi stopami, że tak powiem, rozstawać i łapać nowe. Rozstawać i łapać nowe. To zajmie trochę czasu. Jesteśmy na drugim końcu kraju i kogo widzimy? Nasz kierowca ciężarówki. No zarąbiście. Co on tu robi, to nie wiemy. Co my tu robimy, też nie wiemy. Ale prawdopodobieństwo tego, że się spotkaliśmy, jest to po prostu zerowe. A jednak! Dawaj ich, kurde! Ty, obczaj jaka łycha! Takiej to jeszcze nie widziałem. Idę ją luknę. Ja pierdzielę jaka wielka. Mamy nowego stopa, tu jedziemy z ziomalami. Oni jadą do Kongo, są z Zambii. No i podrzucili nas tu ładne, kurczę, z 200 km, więc jest super. Jedziemy tutaj z ziomalem, gadamy. Bardzo fajni ludzie. No i też powiedział, żebyśmy tam nie jechali, gdzie oni jadą, bo miejsce niebezpieczne. Zaraz kończymy z nimi podróż, przesiadamy się, bo oni jadą dalej na północ do Lusaki, a my na południe w stronę wodospadów Wiktorii i jeziora. Oni jechali do Konga. Oni tam robią jakieś biznesy. Nie chciał za bardzo powiedzieć jakie, ale mówi, że
nie zapuszczać się dalej niż tam kilkadziesiąt kilometrów od granicy, bo tam naprawdę jest niebezpiecznie. Dużo opowiadał o minerałach, widać, że się chyba na tym zna. W ogóle taki bardzo ciekawy człowiek, ma takie ciekawe geopolityczne poglądy i bardzo dużo wie na temat tego, co się dzieje w Europie, na świecie. No fajna była z nim rozmowa. Naprawdę bardzo cenny stop. Teraz musimy się dostać do miasta o nazwie Batoka, co nie będzie łatwe, bo będą jeszcze minimum 2 przesiadki, a to przy założeniu, że znajdziemy od razu stopa. No tutaj nas goście wysadzili niestety przed centrum, więc musimy przejść całe centrum dużego miasta i przedostać się na drugą stronę. No to jest kłopot z łapaniem stopa, jak cię wysadzą na rogatkach, ale nie na wylotówce, tylko na wlotówce. Ale zwiedzamy miasto. Tak, zwiedzamy miasto za to. Tak dokładnie ile potrzebujemy, czyli 5 minut. No 5 minut to nie zajmie, raczej 55 minut. Ale no cóż, no takie życie. No nie zawsze jest stop, który cię wysadzi tam, gdzie chcesz. Jesteśmy z ziomalami w samochodzie, podrzucili nas przez całe miasto, więc jest super, bo nie musimy się pałować, kurczę, tego. Są totalnie napruci, nastukani, ale nas zawieźli, są zarąbistrzy. Hello, Yeah. how are you? Welcome from my friend. Welcome to Zambia. Zambia is a good country. The ends there, cool. Bye. Thank you. Thank you very much. Where we're going, but I'm saving you nicely. Yeah. Have a good journey. Thank you very I'm much, Michael. brother. Michael, Yes. Michael, thank you, bro. Jedziemy stopem, następnym stopem, to już dzisiaj 7 albo 8. Z zarobistym gościem Clever. Clever. From Zimbabwe. Ja. I Clever jest kierowcą z Zimbabwe, ale najważniejsze, że jego brat jest teraz w Polsce. You have brother who is actually in Poland, yes? Yeah, my brother is in Poland. Wow! The best wishes for him. Co za w ogóle zbieg okoliczności. Jego brat pracuje dla firmy z Litwy, a Litwa wiadomo robi najtańszy transport w Europie i zatrudnia ludzi właśnie z Afryki. I zatrudnili jego brata z Zimbabwe. I on teraz jest w Polsce. No i uratował nam tyłek, zobacz jak leje. Stalibyśmy tutaj w tym deszczu, leje jak stebra. Wiezie nas gość z Zimbabwe i dzwoni do swojego brata do Częstochowy. I koleś z Częstochowy z nami rozmawiać. Po prostu szok. I w ogóle jest tak zarąbisty kolo, że stwierdziliśmy, że jedziemy z nim dalej. Dobra, nie skręcamy tam, gdzie mieliśmy jechać. Ma być flow, ma być przygoda. Zupełnie zmieniamy plany, wywracamy do góry nogami. Jedziemy w zupełnie inne miejsce z tym kolesiem. Jeszcze go na żarcie zaprosimy. Do Hungry Liona. Niech się naje. Tak nam się bardzo często zdarza podróżować z kierowcami tirów, ale nie tylko tirów, gdzie generalnie noc nas zastaje po drodze, a my jedziemy. W różnych miejscach przyszło nam spać na tym wyjeździe, ale to miejsce było najbardziej jajcarskie. Zobacz, jest jeszcze dosyć ciemno, bo się zwijamy rano, bo kierowca tira rusza. Jesteśmy na platformie tira, no i tutaj spaliśmy. Było wesoło, bo to jest środek miasta, tłum ludzi w nocy szaleje i rzeczywiście napieprzali chyba do samego rana. No i co? Stwierdziliśmy, że najbezpieczniej i najrozsądniej będzie po prostu na tirze, no bo to, co by nie patrzeć, własność prywatna, więc wtedy generalnie nikt nie powinien fikać. No i rzeczywiście tak było. Gdzieś tam w nocy się psy gryzły na dworze, no ale nas tutaj nikt nie ruszał. No ja jak berety. Kierowca tira był na tyle zarąbisty, że po prostu powiedział: dobra, jedźcie ze mną. No to jechaliśmy, ale był środek nocy, no i się zatrzymał gdzieś tutaj. No i zobacz, to jest ta główna droga, którą przyjechaliśmy. I on tu po prostu tak zajechał. No i co z nami zrobić? Nie mamy gdzie spać. No to kurde, wzięliśmy się i rozbiliśmy normalnie u niego na tirze. No i to był świetny pomysł. Mieliśmy więcej szczęścia niż rozumu, bo nie padało. Chociaż wczoraj podczas drogi lało. No i teraz nad ranem, patrz co idzie. Idzie ulewa. No ale jesteśmy już praktycznie, ile? 60 km od miasta i od 80 od wodospadów Wiktorii. Więc półtorej godzinki i będziemy. W ogóle platforma jest fajna, bo ona była zimna, więc było w miarę chłodno w namiocie. No i równa, więc też się fajnie spało, bo żadnych nierówności nie było. No i co? Zęby umyliśmy mineralną. Zbieramy się, jedziemy. Nad wodospadów Wiktorii. Namioty, tir, który nas tu przywiózł. Ogólnie było spoko, jak jechaliśmy półtorej godziny, Marcin spał tak z półtorej, 2. No, To non-stop się błyskało praktycznie. No. I ja byłem przekonany, że będzie kurczę burza z piorunami. Także porządnie. No teraz też to widać, wszędzie są chmury naokoło i generalnie zapowiada się, że będzie padać. No ale upiekło nam się. Padał jakiś kapuśniak. No. I ogólnie nasze chińskie namioty nie wytrzymują praktycznie średniego deszczu, czy małego nawet.
ale ten był bardzo mały, więc jest ok. To był najbardziej carski nocleg, jaki udało nam się na tym wyjeździe zrealizować. Co? No i teraz marzenie wszystkich ludzi, którzy jadą do Afryki. Wodospady Wiktorii, widziane jeszcze z dwóch stron. Od strony dwóch granic. Spróbujemy na tych wodospadach spędzić trochę więcej czasu, no bo to jest warte tego, to jest jasne. Zobaczymy jak nam pójdzie. Grunt, żeby nie padało, grunt, żeby powiedzmy można było zostawić gdzieś graciarnię. Najlepiej byłoby chyba jakiś super tani hostel, gdzie byśmy w środku rozbili namioty, zostawili je, żeby wyschły. Problem jest też z wizami, bo do Zimbabwe musimy kupić. Aha, no tak. I z tego co słyszałem, tam jest dobra infrastruktura, niemniej jednak może być problem z powracaniem, że tak powiem, na stronę Zimbabwe. Jeśli by ta wiza była na przykład wjazd-wyjazd i to samo było z Botswany, to moglibyśmy z Zimbabwe i przelatywać granicę ileś tam razy, ale nie wiem jak jest. To ja myślę, że zrobimy tak, że pojedziemy do Botswany, bo tam mamy bez wiz. Nie Botswany, tylko tego, Zimbabwe. Nie, poczekaj, ogarniemy tutaj ze strony Zambii wszystko, jeżeli chodzi o wodospady i później już docelowo pojedziemy do Zimbabwe i już nie będziemy wracać do Zambii. Tak, żeby po prostu nie wyjeżdżać z Zimbabwe. A jak już wyjedziemy z Zimbabwe, to już myślę, że jedziemy do Botswany i nie wracamy do Zimbabwe na tym wyjeździe. No, też mi się tak wydaje, że to jest najbliższe. No to mamy plan. Uklepany na kolanie, na szybko. These guys that sleep outside the mat on top of the trailer. I got two Polish guys there. Crazy guys! Crazy guys sleeping on top of my trailer. Yeah, imagine guys. This is the morning. I'm just waking up now. I'm able to see these guys are smiling. Tak się chowam przed policją, no bo tutaj się płaci kary albo łapówki, albo jedno i drugie w momencie, gdy cię złapią, że jedzie więcej niż jedna osoba. Bo generalnie tak jak ja teraz jadę, podróżować nie wolno, chociaż wszyscy tak podróżują. No i to jest taka zabawa w kotka i myszkę. Zasłoniliśmy plecakami, tutaj ładnie firaneczką, żeby mnie nie było widać. No i ja leżę jak ten... nie wiem, jak w ogóle to określić. Zobaczymy co będzie. Za chwilę jest posterunek policji. No i napięcie, emocje. Żadna wycieczka z biura podróży ci tego nie zapewni, naprawdę. Kurde. Przejechaliśmy przez point, checkpoint, To wstaje. a Marcin Ukrywam się. So, no more checkpoints, yes? Okay, so then normalnie nas wysadził przy hostelu. Rewelacyjny kolor. Polecam ci tego kierowcę, jak będziesz podróżować autostopem, olej wszystkich rajego. Patrz jaka akcja, tutaj wysypisko śmieci, jakiś gigant kawał mięsa i pies siedzi i żre. Nie podchodzę tam, bo wiem, że do jedzącego psa się nie podchodzi. A generalnie to kierowca nas wysadził. Jesteśmy 280 metrów od hostelu, więc jest zarąbiście.